podczas tej części konferencji prasowej gościmy trenera zespołu Lecha Poznań, Nielsa Frederiksena. Good evening, coach, and as usual, let's start with your comment on the game. Yeah, thank you, and welcome to all of you. Yeah, first of all, of course, we are again satisfied with another win. Now it's the fourth win in a row, so we are in kind of on a winning streak, we can say. Also, after played 8 matches, we have 6 clean sheets, so it's I would say quite convincing, and the win today was also quite convincing. 2 things that I really like a lot. The first thing was that we kept that we still push in the second half. You know, we have tried before to play matches where we had a lead in the break and then we suddenly more or less stopped playing in the second half. But today we continued pushing and pressing, playing fast. So I was very satisfied also with the second half, I would say. And then the other thing is that you know, maybe some will say that this video assistant referee system helped us today. And I would say that it was absolutely not a coincidence that we get all these things today, because we were pushing so much and we were so often in the opponent's penalty area. So therefore, it is not a coincidence that we get that they get a red card and that we get a penalty. It is not a coincidence. It is just taking out of the game picture where we were pushing all the time, and therefore it's natural and a part of the story of the game where we were pushing, leading, attacking all the time. So I think that's important to stress. Przede wszystkim jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani tym zwycięstwem. Jest to nasza 4. wygrana z rzędu, więc myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że to już taka zwycięska seria z naszej strony. Jeśli chodzi o mecze ligowe, 8. mecz i 6. czyste konto, także no jest to, myślę, przekonujący wynik i takie też było dzisiejsze nasze zwycięstwo. 2 rzeczy, które chciałbym podkreślić, które mi się szczególnie podobały, albo które szczególnie chciałbym zaznaczyć po tym meczu, to pierwsza taka, że dzisiaj w drugiej połowie nie spuściliśmy stonu, cały czas naciskaliśmy na rywala, cały czas cisnęliśmy do przodu. Do tej pory zdarzały nam się mecze, gdzie prowadziliśmy do przerwy, a po zmianie stron trochę odpuszczaliśmy. Dzisiaj tego nie było. Dzisiaj cały czas atakowaliśmy po zmianie stron i to mi się bardzo podobało i to mnie satysfakcjonuje. Druga rzecz, ktoś może powiedzieć, że dzisiaj system VAR, wideoweryfikacja nam pomogła. Ja powiem tak, to wszystko by się nie wydarzyło, gdybyśmy właśnie nie zagrali tak, jak graliśmy, czyli atakowaliśmy, wysoko presowaliśmy. Ta czerwona kartka nie miałaby miejsca i system czy rzut karny, ta wideoweryfikacja nie miałaby w ogóle miejsca, gdybyśmy właśnie nie zagrali tak, jak dzisiaj zagraliśmy, także to są te 2 rzeczy szczególnie, które chciałbym podkreślić, czyli ta druga połowa, w której cały czas atakowaliśmy i to, że VAR, może ktoś powiedzieć, że nam pomógł, ale to nie był zupełnie przypadek, to wynikało z tego, jak zagraliśmy. Zapraszam do pytań. Po pierwsze chciałbym pogratulować zwycięstwa, a po drugie po jednym z ostatnich spotkań powiedział Pan, że ocenia grę zespołu w skali takiej od 1 do 10 na 7 mniej więcej. Jaką ocenę wystawi Pan za dzisiejsze spotkanie, biorąc pod uwagę, że graliśmy z aktualnym mistrzem Polski i zespołem, który będzie nas reprezentował w fazie ligowej i konferencji? Dziękuję. Okay, first of all, congratulations after this big win, and after one of the last games you said that in the scale 1 to 10 you rate your team 7, let's say. After tonight's game, how can you rate your team, given the fact that we played against the ruling champion of Poland? Like after this game, what is your rating, 1 to 10, after this game of the team? Yeah. Okay. Thank you very much for the congratulations. Yeah, I don't think it will ever be 100% perfect what we're doing, and I can also find some things in the match today which I would like to have been better, or that I like that we should improve. But I would say if I last time rated it as 7 out of 10, then maybe we are. I think we are progressing. I think we are improving. So we can maybe raise it to 8 now. But still,
we have a lot of things to improve, and that's important. It's important the mentality in the squad among the players should be that we can always improve. It will never be perfect. But of course the performance today was good, and we are happy about that tonight and maybe also tomorrow. And then we meet in Monday, Tuesday, and then we start work hard again, because the results are actually more or less, it comes because that it's based on hard work from everywhere, from everyone, from all players, from the staff. So it is not something that just happened. It is something that we, I think, have deserved, but also worked very hard to achieve. That's important. But let's say 8 out of 10 instead of 7. Przede wszystkim dziękuję serdecznie za gratulacje. Nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek mogli powiedzieć, że zespół zagrał perfekcyjny mecz, bo uważam, że zawsze i także dzisiaj znalazłem coś, co pewnie można było zrobić lepiej, co można by poprawić. Natomiast jeżeli wcześniej mówiłem, że zagraliśmy na taką 7 w skali do 10, no to dzisiaj pewnie zrobiliśmy progres i będzie to, powiedzmy, 8, taka ocena, bo zawsze można jeszcze coś tam poprawić i właśnie trzeba to robić. Natomiast niewątpliwie był to bardzo dobry występ z naszej strony. Dziś możemy się tym zwycięstwem cieszyć, jutro możemy się cieszyć, ale w poniedziałek, wtorek wracamy już do pracy nad tym, żeby właśnie w kolejnych meczach być coraz lepszymi, żeby się poprawiać. I to, co chciałbym podkreślić, to, że to dzisiejsze zwycięstwo to nie jest przypadek, złożyła się na to nasza ciężka praca zawodników, praca całego sztabu, którą codziennie wykonujemy i musimy po prostu to dalej robić. Natomiast jeśli chodzi o tę ocenę, no to pewnie z 7 robimy progres do 8. Good evening, congrats about today's win. Mam pytanie o stan zdrowotny paru piłkarzy. Podczas przerwy na reprezentację mieliśmy informację o tym, że Daniel Hakans doznał jakiegoś lekkiego urazu. Dzisiaj w kadrze również nie było Bartosza Salamona. I czy z Mikaelem Szakiem jest wszystko w porządku? Dziękuję. Question about health situation of the players. Like we missed in our today's squad Daniel Hakans, Bartosz Salamon. How is this situation of this player look like, and if it's everything okay with Mikael Ishak? Yeah, first of all, everything is fine and okay with Isak, so no trouble there. He's fit. Regarding Håkans, he get an injury in the last game, and we are at the moment looking into exactly what it is and what we can do and how long time it will take for him to come back. We don't know that for sure. But I'm sure we will let you know when we know more about that. But we are analyzing his injury at the moment. Salomon, he will be. I don't know. He will probably not be back in training next week, but probably the week after. That's what we expect. Maybe by the end of next week, we hope he will be back in training. That's the status with Salomon. Także zacznę od Mikaela Isaka, z nim jest wszystko w porządku, nie ma tu żadnych problemów, jeśli chodzi o sytuację zdrowotną. Daniel Hakans doznał urazu w ostatnim naszym meczu, tym przed przerwą reprezentacyjną. Jesteśmy na etapie sprawdzania, analizowania, jak poważny jest to uraz i jak długa może być jego przerwa, także jeśli będziemy wiedzieć już, jak to będzie wyglądać, to wtedy pewnie będziemy o tym informować. Bartosz Salamon pewnie jeszcze w tym nadchodzącym tygodniu nie będzie trenował zespołem. Wydaje się na ten moment, że ten kolejny, następujący po nim tydzień to będzie już ten moment, kiedy on będzie wracał do zajęć z zespołem. Także tak ten status na ten moment wygląda. Pierwsze moje pytanie będzie dotyczyło tego, że generalnie w tym sezonie gra Lech wygląda bardzo, bardzo dobrze i czy Pan czuje, że Lech jest w tym momencie najlepiej grającym drużyną w Polsce, czyli najlepszą drużyną w Polsce, no i jak wysokie są Pana zdaniem szanse na ten moment na to, że Lech wygra mistrzostwo, żeby się takie za wcześniejsze, żeby to oceniać i żeby jasno widzieć na przyszłość. A drugie pytanie mam na temat nowych nabytków w tym oknie transferowym, no bo dzisiaj Fabiana wyszedł od pierwszej minuty, Filip Jagiellonia zdobył bramkę, no i czy jest Pan zadowolony z tych nabytków oraz ile czasu mniej więcej potrwa, aż ci piłkarze będą
już wprowadzani do zespołu i będą reprezentowani maksymalną swoją formę. A pytanie dotyczy tylko Fiabemy i Jagiełły, czy ogólnie? Okay. So the two questions in one. First of all, after yet another great win, do you feel that Lech is for now playing the best football in Polish league? And how big, in your opinion, are the chances for championship right now, or is it too early to count the chances? And second part is about the players that we signed in this summer. Jagiellonia started in the first 11 tonight. Jagiellonia scored a goal. What can you say about their performances and also other signings like so far? How do you rate these performances of these players? And they will need a bit of a time to adjust to the team, or is it already happened? What can you say about their situation? I almost need a pen and paper to remember all these questions. Okay, let me start with the first about our level compared to the other teams. You know, we have played 8 rounds, so it's very difficult to say exactly. Of course, we have performed very well, but we haven't even played once against all teams. So I think it's too early to say that. But of course we can say that we have had a really good start, and if we continue like that, then it will be difficult to catch us, kind of. But I think it's too early. I think still we have a lot of good teams in the league, and you know, every match is difficult. That is the way it is. So we have to keep performing at a high level and have focus of trying to improve all the time. That's important. And then probably you can ask me the question again when we have played at least once against all teams, that is in the Christmas break or just before that, then probably it would be more easy to answer that question. The second part regarding the new players, of course I'm very satisfied with the progress they make at the moment. I mean, you know, a lot of the players that came in, that we took in this summer, of course, a lot of the players are young players, but also players that came from a bit lower level compared to this level, so they have to kind of adapt. Then the players that we get in here late in the window was players that they didn't play a lot for the last month or month and a half. So of course they also need some time to adapt and to train and to be really fit. But I can see it's improving, and I can see that some of the players we get early in the window are actually ready now to play. We saw Brian for the first time in the starting 11 today. And I can also see that Jagiellonia is also improving a lot. He's much better, in a much better shape now compared to 3 weeks ago, and that's natural. So I would say that the players the new players, they are improving, all of them. Of course, Longcha that we get in 1 week ago, of course, he hadn't played a game for 2 months, so he also needs some time. But I think they all have a high level, and I think that they are progressing slowly. And probably after the next national break, I would say that we would have all the players to be fit for 90 minutes, hopefully. Zatem zaczynając od tej pierwszej części pytania o nasz poziom w porównaniu do innych zespołów, no to ciężko pewnie to oceniać. Zagraliśmy tak naprawdę 8 serii gier, nie mieliśmy jeszcze okazji zagrać z każdym z rywali chociaż raz, więc no to ciężko takie oceny na pewno tutaj stawiać. No, ale na pewno mamy za sobą bardzo, bardzo dobry start do tego sezonu i jeżeli będziemy to kontynuować na takim poziomie, jeżeli będziemy też się tak naprawdę cały czas rozwijać, no to pewnie ciężko będzie nas złapać. Ale pamiętamy, że w tej lidze jest wiele dobrych zespołów, nie ze wszystkimi się jeszcze mierzyliśmy, także ciężko w tym momencie jakieś wyroki tu stawiać, jeśli chodzi o szanse na mistrzostwo czy coś takiego. Także pewnie łatwiej byłoby odpowiedzieć na to pytanie, kiedy chociaż raz byśmy już z każdym zespołem zagrali, czy gdzieś możecie wrócić do mnie z tym pytaniem, pewnie w okolicach przerwy świątecznej, kiedy już te mecze właśnie chociaż z każdym rywalem po razie zaliczymy. Jeśli chodzi o nowych zawodników, to niewątpliwie każdy z nich
robi progres. Też musimy pamiętać, że wielu z nich to są młodzi zawodnicy, część z nich przychodziła z trochę niższego poziomu rozgrywkowego niż ten, z którym tutaj muszą się mierzyć i też potrzebują trochę czasu, aby się do tego zaadaptować. Też myślę, że jest różnica pomiędzy tymi zawodnikami, których podpisywaliśmy bliżej końca okna transferowego. Oni potrzebują tego czasu trochę więcej. Część z nich nie grała ostatnio w swoich klubach, czy grała mniej. Oni też muszą wdrożyć się na ten odpowiedni poziom. Inna sytuacja jest tych zawodników, którzy przychodzili trochę wcześniej, bliżej początku okienka. Na przykład Brian Fiabema, wspominany też właśnie w pytaniu. Dzisiaj zagrał po raz pierwszy wyjściowe 11. Widać, że z każdym rozegranym meczem wygląda coraz lepiej. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Filipa Jagiełłę. On też ten progres robi. Jeśli mówimy na przykład o ostatnim zawodniku, którego podpisaliśmy, czyli o Łączarze, no to musimy pamiętać, że on przez ostatnie 2 miesiące w swoim klubie nie grał, także on potrzebuje tego czasu na adaptację więcej, ale na pewno to jest zawodnik, który prezentuje dobry, wysoki poziom i ten progres będzie widoczny. Także pewnie gdzieś w okolicach następnej przerwy reprezentacyjnej, kiedy każdy z tych zawodników zaliczy więcej meczów, więcej treningów, wtedy będziemy mogli powiedzieć, że każdy z nich jest już w pełni gotowy, żeby w każdym momencie zagrać 90 minut i spisywać się po prostu na boisku dobrze. That was a long night. I know it's late, but I have one last question. Yeah. Piłkarze w strefie mieszanej w Wilsonie byli zapytani o to, że trener mówił o tym, że drużyna nie do końca wykorzystuje wszystkie sytuacje, to znaczy wygrywa 1-0, mogło wygrać więcej. To żartuję, zapytam, czy dzisiejsze zwycięstwo jest takim pełnym wymiarze, czy jednak zawodnicy zostali w górę, że nie wygrali 7-8-0. Okay, so the players in the mix zone told the journalists that after the last few games you were maybe sometimes not so happy with the players if they, for example, won 1-0, but there was possibility to win 2 or 3, that they missed the chances, that you were not so happy about this fact. So tonight we won 5-0, so are you happy now? Or maybe you said to the players, yeah, but we could have won 7 or 8, I don't know. No, you know, I'm not the kind of person that are extremely happy every time, because I think then we can miss a bit of focus. But of course, no, of course I'm happy today. Also happy with, as I said earlier, that we kept pushing in the second half still. So I think 5-0 is good, of course, and I would not demand more from the players today. I think really they pushed in the second half, and that was what we agreed in the break, that we should not again play a game where we had a lead in the break and then play a kind of shitty second half. And I think they did a good job in the second half. So I was satisfied, but I also think that if you can win 3-0 or 4-0, then you should not only win 1-0. That's not good enough. Wydaje mi się, że ja nie jestem osobą, która gdzieś łatwo popada w zachwyt, czy ma takie momenty, gdzie jest ekstremalnie szczęśliwa, tak to chyba trenerzy mówią, tak by to trzeba przetłumaczyć, bo wtedy uważam, że łatwo też stracić skupienie na tym celu, który jest przed nami, jeśli się w takie właśnie stany euforyczne popada. Natomiast dzisiaj na pewno jestem zadowolony z tego, że w drugiej połowie, to o czym już wcześniej mówiłem, że cisnęliśmy, po prostu cały czas atakowaliśmy, że o tym też rozmawialiśmy w przerwie, że nie może się powtórzyć to, co miało miejsce w poprzednich meczach, gdzie dobrze spisywaliśmy się do przerwy, a w drugiej połowie graliśmy, użyję słowa, gównianie trochę po przerwie graliśmy, bo tak to trener określił i nie chcieliśmy, żeby to się powtórzyło i dzisiaj się nie powtórzyło, dzisiaj zagraliśmy dobrą drugą połowę, atakowaliśmy cały czas, natomiast tak uważam, że jeśli można wygrać mecz 3-0 czy 4-0, to nie powinno się go wygrywać 1-0. I w tym momencie kończymy konferencję. Dziękujemy serdecznie. Dobranoc. Thank you, coach. Thank you.